Dzisiaj zabieram Was do hotelu DoubleTree by Hilton, który zaprosił mnie, żeby pokazać, jak bardzo są przyjaźni dla osób na wózku. No jak bardzo? Zaraz się przekonamy. Dzień dobry, przyjechałam na Państwa zaproszenie, za które bardzo dziękuję i chciałam się dowiedzieć, jaki pokój mogą mi Państwo zaproponować jako osobie poruszającej się na wózku. Przygotowaliśmy dla Pani 3 opcje. Jednym z pokoi jest to pokój z udogodnieniami dla osób poruszających się na wózku. Drugą opcją jest pokój standardowy z 2 łóżkami, bądź też pokój o podwyższonym standardzie z jednym dużym łóżkiem z bardzo przyjemnym widokiem. Super, bardzo chętnie je zobaczę. Dobrze, proszę mi pozwolić teraz przygotować klucze do Pani pokoju. Muszę tutaj zaznaczyć, że ta lada, która jest tutaj przygotowana dla osób, które poruszają się na wózku, jest bardzo wygodna i rzadko spotykana, dlatego duży plus dla DoubleTree by Hilton. Przygotowałem tutaj klucze do pokoju zlokalizowanym na pierwszym piętrze. 2 karty Pani znajdzie w środku. Dziękuję bardzo, życzę miłego pobytu. A, jeszcze jedna ważna sprawa. Dla wszystkich gości przyjeżdżających do naszego hotelu mamy przygotowane ciepłe ciasteczka. Jest to standard hotelu. Bardzo chętnie. Dziękuję pięknie. Proszę. Słodki początek pokoju. Smacznego. Jak ja dostanę się do tych pokoi? Czy jest ktoś, kto mógłby mnie tam poprowadzić, pokazać? Oczywiście. Pani Edyto, poprosiliśmy naszą koleżankę Julię, aby oprowadziła Panią po pokojach, które dla Pani przygotowaliśmy oraz będzie mogła pokazać cały hotel. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzień dobry. Zapraszam. Dziękuję pięknie. Bardzo przestronna winda. Bardzo tutaj wygodnie jest się obracać. Szerokie przejazdy, co też jest oczywiście nawet dla gości z walizkami bardzo pomocne. Zapraszam tutaj na prawo. Jak w każdym hotelu, te wszystkie piętra są pokryte wykładzinami i to jest dosyć uciążliwa rzecz dla ludzi poruszających się na wózkach, ale muszę tutaj powiedzieć, że mimo tego, że oczywiście nie idzie mi tutaj tak łatwo jak po podłodze w holu tam na dole, to ten dywan jest całkiem w porządku. Także duży plus. Z punktu widzenia innych gości na pewno wygląda to nieco inaczej, bo ma to przede wszystkim zastosowanie wygłuszające, bo jest to część Tak, wspólna. oczywiście. Ale naprawdę bardzo wygodna ta wykładzina. Cieszę się to Nie słyszeć. powoduje u mnie dużego takiego dyskomfortu i walki z tym materiałem. Jesteśmy przed Pani pokojem. Coś, na co chciałam zwrócić uwagę, to ta pieczęć, która jest oznaką naszego programu Hilton Cleans Day. Oznacza to dla Pani tyle, że po sprzątnięciu tego pokoju i zdezynfekcji wszystkich powierzchni nikt przed Panią w tym pokoju nie był. Oczywiście w myśl panującej sytuacji. Zapraszamy teraz do pokoju. Bardzo przestronna. Znajdujemy się w pokoju o standardzie Deluxe. Jest to pokój o większej powierzchni niż nasze typowe, standardowe pokoje. Za nami tutaj mamy część sypialną, część wypoczynkową oraz tutaj część do pracy. Też zwracam uwagę na wysokość naszego biurka i jego szerokość. Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie wiele osób przenosi się ze swoim biurem do domów, jest to niesamowicie istotne. Nie jest to pokój dedykowany dla osób niepełnosprawnych, nie jest dla nich specjalnie przystosowany. Zaproszę Panią teraz do łazienki, ocenimy jej standard według Pani potrzeb. Szerokie drzwi to są standardowe rozmiary drzwi w naszym hotelu. No właśnie szerokość drzwi to jest pierwsza rzecz, na którą zwracam uwagę. Jeśli w hotelu nie wybieram pokoju dostosowanego, tylko standardowy, bo jak Pani widzi, teraz jesteśmy w łazience, która nie ma żadnych udogodnień dla niepełnosprawnych, a jednak jest dla mnie w pełni funkcjonalna. Jest nisko toaleta, wokół której jest na tyle miejsca, że jestem w stanie się obrócić. Jest prysznic, do którego mogę wjechać bezpośrednio wózkiem, nie ma progu takiego, którego nie jestem w stanie pokonać. Jest krzesło, na które mogę się przesiąść, więc bardzo przyjazny pokój, a paradoksalnie niedostosowany. Świetnie, więc zostawmy pokój Deluxe. Mamy dla Pani kilka opcji przygotowanych. Zapraszam w dalszą podróż po hotelu. Dziękuję bardzo. Chętnie zobaczę. Powiem Pani szczerze, że jestem mile zaskoczona, że w pokoju, który jest określony jako standardowy, jest tyle miejsca.
Tak, mamy też szczęście, że te pokoje są największe w mieście, 28 m². Tutaj jesteśmy akurat w pokoju, gdzie mamy 2 oddzielne łóżka. I również jak w poprzednim pokoju zwracam uwagę na biurko, które są na standardowym wyposażeniu wszystkich pokoi, więc ta przestrzeń do pracy jest jak najbardziej zapewniona w każdym z pokoi włącznie z oświetleniem. Jestem mile zaskoczona tą przestrzenią. To jest pierwszy hotel, w którym jestem w stanie zmieścić się pomiędzy 2 łóżka, jeśli takowe są w pokoju, i skorzystać właśnie z rzeczy, które stoją na nocnych szafkach. To ja w takim razie zapraszam do 3. pokoju, który dla Pani przygotowaliśmy. Bardzo chętnie zobaczę. Jesteśmy tutaj w ostatnim pokoju, który dla Pani przygotowaliśmy i to jest pokój, który jest dedykowany dla osób z niepełnosprawnością. Widzę, że ten pokój jest równie przestronny jak ten pokój deluxe o podwyższonym standardzie, albo jeszcze bardziej. Jest jeszcze większy i podobnie jak w tym pierwszym pokoju, który oglądaliśmy, mamy tutaj łóżko w wersji King z całkiem sporą ilością miejsca wokół tego łóżka. Mamy tutaj część wypoczynkową, biurko, o którym już wcześniej wspominaliśmy. Każdy z naszych pokoi przystosowanych dla osób niepełnosprawnych jest pokojem łączonym z innym pokojem, właśnie przez te drzwi. Czemu to służy? Temu, że jeżeli osoba niepełnosprawna odbywa podróż z jakimś opiekunem, to jesteśmy w stanie zapewnić komfortowy pobyt tak dla opiekuna, jak i osoby niepełnosprawnej. A teraz zaproszę Państwa, żeby pokazać, jak wygląda przejście pomiędzy tymi pokojami. Oczywiście jest to zamykane od środka. Jedną parę drzwi, drugą i jesteśmy już w drugim pokoju. Pokój przylegający do pokoju dla osób niepełnosprawnych jest typowym pokojem typu standard, takim, w którym przed chwilą byliśmy. To jesteśmy akurat w pokoju, gdzie mamy 2 oddzielne łóżka. Jest to ta większa wersja łóżek pojedynczych, 120 cm na 2 metry. Czy jeżeli ja podróżuję samodzielnie i nie mam żadnego opiekuna, to czy tutaj ktoś śpi? Jak najbardziej. Te pokoje przystosowane są do bycia użytkowanym przez 2 niezależnych gości hotelowych, dlatego mamy podwójne drzwi, one są wygłuszane, ale przede wszystkim ma Pani pewność, że od środka swojego pokoju są one zamykane. Bardzo podoba mi się rozwiązanie hotelu DoubleTree by Hilton, jeśli chodzi o pokój dostosowany i pokój, który jest łączony z pokojem dla opiekuna. Bardzo często jest tak, że ten pokój dla osoby niepełnosprawnej jest jakiś taki, nie chcę powiedzieć brzydko, biedniejszy, ale taki smutniejszy. A tutaj proszę, pokój, który jest pełnowartościowy, pełnowymiarowy, z udogodnieniami, a równocześnie póki co szpitala nie widać. To w takim razie ja Panią zostawiam. Proszę eksplorować pokoje we własnym zakresie i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Już się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć, czy ten obraz, który się prezentuje na pierwszy rzut oka, jest tak samo idealny, kiedy przyjrzymy się szczegółom. Kochani, wreszcie mogłam ściągnąć maseczkę, bo jestem w pokoju tylko ja i mój cudowny operator, który dla Was robi te wszystkie piękne obrazki. I w związku z tym, że zostaliśmy sami, mogę Wam rzeczywiście szczerze i ze szczegółami opowiedzieć o pokoju, w którym się znajdujemy. A jaki to pokój? To jest pokój deluxe, czyli pokój o podwyższonym standardzie. Jak widzicie, to nie jest pokój dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Ale czy jest nieprzyjazny osobom na wózku? Nie sądzę. Zobaczcie. W tym pokoju mamy ogromną przestrzeń, w której możemy się z łatwością poruszać. Także to biurko swobodnie mogę podjechać. Chciałabym zauważyć, że ja siedzę troszkę wyżej niż standardowo ludzie na wózkach, bo mój wózek jest tak skonstruowany, więc osoby, które siedzą na jeszcze innych typach wózków, będą jeszcze wygodniej podjeżdżali pod to biurko. Bardzo wygodnie. Jedynym problemem, jaki tutaj widzę w tym pokoju, jest materac. Oczywiście rozumiem, że on jest na pewno bardzo wygodny, że nawet księżniczka na ziarnku grochu by tego grochu nie poczuła, ale jest trochę wysoki, jak widzicie. Więc wejście na to łóżko może nas trącić odrobinę kłopotu, ale myślę, że komfort tego materaca na pewno to wynagrodzi. Dodatkowo zobaczcie, gdzie są umieszczone włączniki świateł. Tak, że no podjadę, ale czy sięgnę? No ja nie bardzo. Spróbuj, czy sięgniesz. 15 lat jeżdżę na wózku. Wiem, jak daleko sięgam.
Chodź do łazienki. Ludzie nie doceniają łazienek. Ludzie myślą, że najważniejsze w pokoju hotelowym jest łóżko, miejsce, gdzie można siedzieć. Nieprawda. Najważniejszym punktem każdego pokoju hotelowego albo mieszkania jest łazienka, w której mamy prysznic, gorący prysznic. Otworzysz? Jak widzicie, ta łazienka nie ma za grosz rzeczy dla osób niepełnosprawnych. Nie ma tu żadnej poręczy, żadnych uchylnych luster. To lustro to mógł być jedyny problem, którego mogłam się czepić w zwykłym pokoju, ponieważ do niego nie dostaję. Ale w pokoju mamy tych luster aż nadto. Zobaczcie, szeroki prysznic z wejściem, w którym się zmieszczę z wózkiem. Postawione specjalnie na moje życzenie krzesło plastikowe i już mamy w pełni dostosowaną łazienkę. Niepotrzebne są uchwyty. Jestem w stanie się obrócić w tym pomieszczeniu, a to jest jeden z głównych wyznaczników tego, czy łazienka jest w stanie być dobra dla osoby poruszającej się na wózku. Kontakty, wszystko mamy tutaj nisko. A także umywalka, pod którą mieszczą się moje kolana. Jestem w stanie skorzystać z każdego przedmiotu, który jest w łazience. Także niby nie dla niepełnosprawnych, a jednak. Jesteśmy teraz przed pokojem, który jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku. I zauważyłam tutaj jedną super rzecz i jedną taką, która wprowadza trochę trudności. Rzeczą bardzo dobrą, którą tutaj zauważyłam od razu przy tym pokoju, jest nisko powieszony wizjer. Dzięki temu nawet ja, będąc po drugiej stronie, jestem w stanie zobaczyć, kto, że tak powiem, puka do drzwi. I teraz gorsza rzecz, bo o ile bardzo łatwo jestem w stanie otworzyć drzwi, to niestety są dla mnie za ciężkie, więc ja będę musiała poprosić o pomoc mojego operatora. Ale gdybym przyjechała tu sama, byłoby to dosyć uciążliwe. Ciężkie, nie? Tu natomiast bardzo łatwo jestem w stanie obsłużyć slot na kartę, który jest powieszony dosyć nisko, albo nie jestem w stanie. Czekaj. Przycwaniakowałam. No ale umówmy się, że te rzeczy wynikają z mojej niepełnosprawności dotyczącej rąk, a osoby ze sprawnymi dłońmi spokojnie by dały radę. Ale ja też dam, bo jestem taka dzielna. Pyk. Sposobem, moi Państwo, sposobem. Trochę cierpliwości i wszystko zawsze się uda. Zobaczmy po. Obrót. Obracamy się i mówimy. Jesteśmy teraz w pokoju, który jest pokojem dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. Jak widzicie, przestrzeń jest bardzo podobna do tej, którą zastaliśmy w pokoju deluxe, czyli w pokoju o podwyższonym standardzie. Dodatkowo chciałabym zaznaczyć, że pobyt w hotelu zawsze wiąże się z utraconymi kilogramami, ponieważ poruszanie się po jakiejkolwiek wykładzinie to jest po prostu taki trening, że nie potrzebujesz siłowni. Mamy tu także łóżko z podwyższonym materacem, co ponawiam, jest bardzo na pewno wygodne, ale jeśli chodzi o dostępność dla osób poruszających się na wózku, troszkę nie za bardzo. Dlatego rekomendowałabym jednak, żeby w takich pokojach raczej stosować obniżone materace. Zauważmy tutaj też jedną rzecz, której nie mieliśmy w pokoju deluxe, czyli tak zwany przycisk panik. Ten przycisk jest potrzebny do tego, że jakby mi się coś stało, ciągnę sznurek i wzywam w ten sposób osoby w recepcji. I o ile bardzo łatwy dostęp jest do tego przycisku panik, to niestety, tak samo jak w pokoju deluxe, utrudniony jest dostęp do włączników światła i kontaktu. Teraz zabiorę Was do mojego ulubionego miejsca, czyli do łazienki. Pokażę Wam różnicę między
standardową łazienką, a łazienką dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. Jesteśmy w łazience. Jak widzicie, otacza nas wiele przedmiotów, które w założeniu mają pomagać osobom niepełnosprawnym, a przede wszystkim osobom jeżdżącym na wózku w tym, żeby mogli wygodnie i komfortowo skorzystać z łazienki. Ale czy to rzeczywiście prawda? Spójrzmy. Bardzo się cieszę, że przy toalecie, przy sedesie mamy poręcz, która w razie czego mnie wspomoże. Jednak muszla sedesowa jest odsunięta na tyle od ściany, że korzystanie z tego urządzenia jest niezbyt komfortowe. Dlaczego? Spójrzcie. Ja jestem osobą, która ma problemy z utrzymaniem tułowia w związku ze swoim urazem. Ja potrzebuję podparcia pod plecy. W momencie, kiedy to podparcie jest tak wysunięte, że ja prawie na tej toalecie leżę, powoduje, że korzystanie z toalety jest niezbyt komfortowe. Jedyny plus to taki, że ta muszla jest zawieszona nisko, przez co dotykam nogami do ziemi, co też nie jest standardem. Ale zobaczcie, mamy tu też fajną rzecz. Zlew. Zlew, pod który mogę podjechać. Dosięgam wszystkich tutaj sprzętów, wszystkich szamponów, kubeczków. Mogę podeprzeć łokcie, mogę się pomalować, bo widzę się w lusterku. A to nie jest standard. Także duży plus. Spójrzmy teraz na prysznic. Prysznic to jest jedna z najciekawszych elementów każdej łazienki dostosowanej. Dlatego, że ja wiem, ile ludzie włożyli pracy, żeby ten prysznic był dla mnie dostępny. Jednocześnie jest niedostępny, dlatego że ten prysznic został zbudowany na podstawie wymogów, które istnieją, a niestety nikt nie skorzystał z pomocy osoby poruszającej się na wózku, żeby podpowiedziała, jak te normy spełnić najlepiej. Więc mamy tutaj krzesełko, które jest zdecydowanie za wąskie, żeby się na nim kąpać. Dlaczego? Dlatego, że ja, żeby z niego skorzystać, muszę się na nie przesiąść. Jak się na nie przesiadam, to opieram rękę. Jak powierzchnia, na której się opieram, jest tak wąska, to nie ma miejsca na moją pupę. Nie ma miejsca tutaj już na moje ciało. Dlatego ja zawsze rekomenduję, żeby w hotelach stało po prostu krzesło z oparciem. Takie krzesło, jakie widzieliśmy w łazience w pokoju deluxe. Dodatkowo uważam, że pod prysznicem lepiej się sprawdza szyba. Dlaczego? Zrobimy małą inscenizację. A więc przyszłam się wykąpać. Żeby się wykąpać, muszę tu przyjechać na wózku. Więc podjeżdżam tutaj, chcę się wykąpać, więc muszę się zasłonić. No to się zasłaniam. Jedną zasłonką, bo przecież nie chcemy poklapać całej łazienki. Drugą zasłonką. I teraz niech mi ktoś wytłumaczy, a co mam zrobić z wózkiem? No nie wiem, ma się ze mną wykąpać. Jak go wyrzucę poza zasłonkę, wyprowadzę, to potem po niego nie sięgnę, bo go nie widzę. Wszystko niby według norm, a jednak nieprzyjaźnie. Zobaczcie też, jak trudno jest się od tego prysznica wydostać. Wszędzie mnie coś blokuje. Tutaj ta szmotka wchodzi, kurtyna wchodzi pod koła. Niedobrze. A kiedy się zamknęłam pod prysznicem, zauważyłam dodatkową rzecz. Zobaczcie, jak wysoko umieszczony jest prysznic. Ja osobiście go nie sięgnę. Nie sądzę, żeby ktoś inny, kto będzie się znajdował na tym siedlisku, go dosięgnął. Prysznic ma regulację, dlatego miło by było, gdyby ktoś z obsługi po prostu obniżył prysznic, kiedy ten pokój zajmuje osoba na wózku. Teraz, gdy już widzieliście łazienkę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych w tym hotelu oraz łazienkę niedostosowaną, chciałabym Was zapytać, która według Was łazienka jest przyjaźniejsza dla osób na wózku? Ta czy tamta? No mi się wydaje, że jednak ta, która nie była dostosowana. Zobaczcie, ile minusów znalazłam w tej łazience. Dlatego ja, kiedy zatrzymuję się w hotelu, staram się wybierać pokoje, które są standardowe, a nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Dlaczego? Dlatego, że póki co polityka jest taka,
że nikt nie pyta tych niepełnosprawnych, jak ten pokój czy ta łazienka powinna wyglądać. I warto to zmienić. Na pokoje dla niepełnosprawnych powinno się patrzeć kompleksowo, więc mamy dostosowaną łazienkę, mamy dużo przestrzeni, ale czy każdy ten element tego pokoju jest dla mnie dostępny? Zobaczmy szafę. Krzyś, pomożesz? No i powiedzcie mi, co to jest? No to, że szafa, to wiem. To, że szafa, to też wy wiecie. Ale dla kogo? Dla mnie? No nie sądzę. No bo ja nie sięgnę. Muszę tu przyjeżdżać z jakimś własnym księciem. Dlatego warto by było, żeby osoby, które projektują pokoje dla osób niepełnosprawnych, zastanowiły się nad każdym elementem tego pomieszczenia i po prostu zadały sobie proste pytanie. Czy ktoś na wózku będzie w stanie z tego skorzystać? Dzięki temu byłoby nam dużo łatwiej podróżować. Teraz jesteśmy w pokoju standardowym. On się różni tak naprawdę od tych pokojów, które już dzisiaj widzieliśmy, tym, że przestrzeń w nich jest mniejsza, że przestrzeń w tym pokoju jest mniejsza. Dalej ja się mogę swobodnie poruszać, więc nadal wybrałabym ten pokój ponad pokojem, który jest dostosowany. Ale zobaczmy łazienkę, bo może w łazience jest coś, z czego nie mogę skorzystać. Jak pewnie zauważyliście, mogę się w niej obrócić. Mam zlew, pod którym mieszczą się moje kolana. Jestem w stanie dosięgnąć wszystkich elementów tego zlewu oraz rzeczy znajdujących się na nim. Mam dostęp do toalety, która jest nisko, a także nie jest daleko odsunięta od ściany, i prysznic, do którego swobodnie wjadę. Gdyby tu stało krzesełko, tak jak w pokoju deluxe, mogłabym skorzystać z tego prysznica bardzo swobodnie i bardzo komfortowo. Także niepotrzebny jest podwyższony standard, żeby móc skorzystać z usług hotelu DoubleTree by Hilton, będąc osobą na wózku. Dzisiejszy dzień zaczynam od pysznego śniadania i od refleksji, że pobyt w hotelu DoubleTree by Hilton był przemiły nie dlatego, że jesteśmy w pięknych wnętrzach, które oczywiście doceniam, ale dlatego, że obsługa i wszyscy ludzie, którzy tu pracują, jest przemiła i bardzo pomocna. Oczywiście są rzeczy, nad którymi warto byłoby popracować, ale moja ogólna ocena jest taka, że DoubleTree by Hilton jest przyjazny dla osób poruszających się na wózkach. Jeśli podobał się Wam ten odcinek i macie ochotę na więcej, lajkujcie, szerujcie i komentujcie. Może macie jakieś uwagi albo pytania, na które mogłabym odpowiedzieć. Zachęcam do kontaktu. A tymczasem zabieram się za śniadanie. Nie będę jadła przy kamerze. Wyłącz to. Nie będę jadła przy kamerze. Wyłącz to. Co to, Magda Gessler?